Cześć! Dziś przepis na makowiec japoński z jabłkami prażonymi. Ciasto niezwykle smaczne, wilgotne i aromatyczne, z rodzynkami, jabłkami, aromatem migdałowym i amaretto. W środku wypełnione wkładką z prażonych jabłek, otulonych kremem śmietankowym. Całość tworzy niepowtarzalny smak. Polecam! Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo ten przepis tego wart i nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Krok pierwszy. Ciasto makowe. Do miski wsypujemy 200 g suchego mielonego maku. Zalewamy wrzącą wodą. Wody wlewamy tyle, aby przykryła mak. Odstawiamy do wystudzenia. 100 g rodzynek, u mnie to rodzynki korynckie, ale możecie dać jakie chcecie. Zalewamy wrzącą wodą. Wody wlewamy tyle, aby przykryła rodzynki. Odstawiamy do wystudzenia. Wystudzony mak odcedzamy przez sito o drobnych oczkach. Musi on dobrze odsączyć się z wody. Dociskamy lekko łyżką. Odstawiamy. Rodzynki również odcedzamy. Odstawiamy do odkapnięcia. Do dużej miski przekładamy odciśnięty z wody mak. Wlewamy 130 g roztopionego i wystudzonego masła. Mieszamy, aby połączyć oba składniki. Następnie dodajemy 360 g jabłek startych na dużych oczkach tarki. To są mniej więcej 2 duże jabłka. Dodajemy odsączone rodzynki. 10 ml aromatu migdałowego oraz 2 łyżki likieru amaretto. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Masę odstawiamy na chwilę. Do misy miksera przekładamy 4 białka i zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy zrobi się piana, dodajemy szczyptę soli. A gdy białka bardzo dobrze się ubiją, odstawiamy na chwilę. Do misy miksera przekładamy 4 żółtka i 200 g cukru. Ucieramy na średnich obrotach miksera, aż masa zrobi się biała. Zmniejszamy obroty do najniższych i dodajemy masę makową. Gdy składniki się połączą, wyłączamy mikser i wsypujemy 2 łyżki mąki ziemniaczanej. 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 8 łyżek grysiku. Wiecie, grysik to kasza manna. Chwilę miksujemy i wyłączamy mikser, bo teraz będziemy mieszać ręcznie. Dodajemy wcześniej ubite białka. Robimy to w 2 partiach. Masa będzie dość płynna, ale tak ma być. Tortownicę o średnicy 24 cm wykładamy na dnie papierem do pieczenia, a boki smarujemy masłem. Wlewamy masę makową. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół na środkowej półce w 185 stopniach Celsjusza przez około 60 minut. Upieczony makowiec wyciągamy od razu z piekarnika i pozostawiamy w foremce do całkowitego wystudzenia. Przekrajamy ciasto na 2 równe blaty. A w środku wygląda tak. Krok drugi. Mus jabłkowy. Do rondelka przekładamy 800 g jabłek prażonych ze słoika. Wlewamy pół szklanki gorącej wody i włączamy grzanie kuchenki. Jabłka trzeba zagotować. Gdy tylko zaczną się gotować, wyłączamy grzanie kuchenki i wsypujemy 2 galaretki. Albo jabłkowe, albo tak jak u mnie, cytrynowe. 2 galaretki to jest około 150 g proszku. Mieszamy aż do rozpuszczenia się proszku. Odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Krok trzeci. Krem.
300 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30% wlewamy do misy miksera i zaczynamy ubijanie na średnich obrotach. Od razu wsypujemy 4 łyżki cukru pudru, 1 usztywniacz śmietan fix, to jest 8 gramów i dodajemy 300 gramów serka śmietankowego, na przykład Philadelphia lub innego serka jak mascarpone. Miksujemy, nie zapominając, aby zebrać szpatułką ze ścianek misy osadzające się tam składniki. Miksujemy, aż składniki się połączą. Krem dzielimy na 2 części. Krok 4. Składanie ciasta. Na dolny blat ciasta nakładamy rant. Jeżeli nie macie rantu, to możecie składać ciasto w tortownicy, w której piekliście, ale ona może być za niska. No chyba że macie wysoką tortownicę. Na blat ciasta wykładamy połowę kremu. Wyrównujemy i wygładzamy. Najlepiej takim gładzikiem cukierniczym. I tak przy okazji Wam powiem, bo się pytacie w komentarzach, jak ja to robię, że mi takie równe warstwy wychodzą. No więc właśnie dzięki dokładnemu wygładzeniu taki efekt się otrzymuje. I najlepiej mi się sprawdza taki właśnie gładzik. Na Allegro pełno tego jest, możecie sobie wyszukać albo Wam wkleję link na dole pod filmem. Wstawiamy do lodówki na 30 minut, aby krem lekko stężał, lub wstawiamy do zamrażalnika dosłownie na 5 minutek, aby przyspieszyć ten proces. Po tym czasie wykładamy tężejący już mus jabłkowy. Wyrównujemy i wygładzamy. Nakładamy resztę kremu śmietankowego i również wyrównujemy i wygładzamy. Na koniec nakładamy drugi blat ciasta. Blatów niczym nie trzeba nasączać, ponieważ są bardzo wilgotne. Ściskamy obręcz i lekko dociskamy ciasto. Wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. Krok 5. Polewa. 180 g białej czekolady roztapiamy albo w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Dodajemy 2 łyżki oleju. I mieszamy do połączenia się składników. Od razu wylewamy na górę ciasta. Ze względu, iż ciasto jest mocno schłodzone, to polewa szybko zastyga, więc trzeba ją rozprowadzić dość zwinnymi ruchami. Możecie ją rozprowadzić tak jak ja, tylko na górze ciasta, albo popchnąć ją lekko, tak aby spływała po bokach. Od razu, jak polewa jeszcze nie zastygła, posypujemy ją wiórkami kokosowymi. I tak oto prezentuje się makowiec w przekroju. Jak dla mnie rewelacja. Ciasto torcik będzie idealny na święta Bożego Narodzenia, ale równie dobrze można je zrobić bez okazji. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!